Cześć. Filmik ten stworzyłem dla osób, które zastanawiają się, czy kupić Mac 100 M2 albo M3. Podzielić się moimi dwuletnimi doświadczeniami i opowiedzieć o wadach i zaletach. Przejdziemy przez omówienie mankamentów, obsługi, parowania, radia, baterii, kamery i obsługi Wi-Fi tego interkomu. I na sam koniec dołączam 3-minutowy filmik z nagrania, tak że będziecie mogli sobie sprawdzić, czy taka jakość Wam odpowiada i czy to jest sprzęt dla Was. Zapraszam do posłuchania. Najpierw kupiłem ten M2, później się pojawił M3 z nagrywaniem, wideo, więc ten sobie wziąłem do swojego kasku. Plecaczek dostał ten poprzedni interkom. I no nie będę tutaj omawiał procedur podłączania i jak z tego korzystać, bo widziałem, że na YouTubie już tego typu wideo jest, więc myślę, że nie ma tutaj się co powtarzać. Natomiast chcę opowiedzieć o takich dwuletnich doświadczeniach, no i o wadach i zaletach tak naprawdę tych interkomów. Może zacznę od M2. M2 jest mniejszym, prostszym interkomem, nie zawiera wideo. Mamy tutaj wejście na słuchawki i wejście do ładowania. Do obsługi mamy duży przycisk z manewrami lewo-prawo i przycisk włączający do parowania itd. I teraz tak, jeżeli chodzi o głośniczki, no to do 100 km jest ok na godzinę. Później jest już na tyle głośno, przynajmniej w moich kaskach jest na tyle głośno, że nawet na maksimum ustawione, no praktycznie to pojedyncze wyrazy się słyszy. No, ta komunikacja jest trochę utrudniona. Natomiast do 100 km działa to bardzo dobrze. Czy to słuchając muzyki, czy to właśnie rozmawiając przez interkom. Tutaj plusem tych interkomów, jednego i drugiego, jest to, że mamy duży przycisk funkcyjny, jednocześnie pokrętło i właśnie ten jeden przycisk do łączenia się, co jest intuicyjne i wygodne. Nie ma problemów z obsługą tego w czasie jazdy, bo czytałem opinie o innych tanich interkomach, tam gdzie macie te przyciski różne, nie będę mówił marek, ale że generalnie ciężko się odnaleźć, który przycisk do czego. Tu jest to wszystko intuicyjne i nawet jeżeli jedziecie szybko, nie ma problemu ze znalezieniem przycisku do obsługi, czy obsługą tego generalnie interkomu. Na pewno plusem tego interkomu jest fakt, że kilka dni naprawdę bez ładowania działa. Nie trzeba go więc tak codziennie ładować. Jeżeli chodzi o zasięgi tych interkomów, tak realnie myślę, że to jest około 200-300 metrów, przy czym jeżeli oczywiście gdzieś znikamy za skałami dalej, no to tam ten zasięg się zmniejsza, no ale powiedzmy takie 200 metrów to jest realne. No, tam oczywiście podają 1000, no ale to pewnie w jakichś idealnych warunkach. W rzeczywistym użytkowaniu 200 metrów. Interkom ten parowałem nie tylko między sobą te Mac 100. Podróżowałem także z osobą, która miała Nolana. Nolan był podłączony jako połączenie z uniwersalnym interkomem, no i ten się łączył, działało nam to bez problemu. W pewnym momencie przestało działać, natomiast wynikało to z właśnie mankamentów tych interkomach, o których powiem może od razu. Mianowicie tutaj jest taki kabelek, on jest zbliżony do mikro USB z wyglądu, no może nawet to jest mikro USB. W każdym razie on się zepsuł. Po prostu
Być może to też to, że właśnie tutaj jest za nisko to zamontowane, dotykając, może przekrzywiając się, może coś. W każdym razie ten kabelek do mikrofonu do głośników przestał działać. Plus jest taki, że na Ali można kupić części zamienne, więc tam w okolicach 30 zł zapłaciłem za głośniczki i mikrofon za nowe. Natomiast no jest to mankament i tutaj warto zwrócić uwagę, żeby nie montować tak, jak ja to zamontowałem. On jest tutaj za nisko zamontowany, co powoduje, że jeżeli położycie ten kask na czymś, a szczególnie na czymś wystającym, czy nawet na płaskim, ale zbyt dużą energią, to mimo, że tu jest zaczask, to on potrafi wyskoczyć z tego. Teraz oczywiście się będzie trzymał jak należy, ale generalnie zdarzyło mi się, że podnoszę kask, a interkom sobie tylko na kabelku dynda. Więc to mocowanie, u mnie akurat klips nie wchodził, to mocowanie trzeba umieścić wyżej. To jest minus. No i tak jak mówię, ten przewód, który tutaj lata, no to jest też jakaś taka rzecz, która się potrafiła zepsuć. Okay. Ze złej strony patrzę, to ciężej. Dobra. Teraz tak. 128 GB karty tutaj są obsługiwane, więc mówimy o tym o kamerze, więc tutaj z tym nie ma większego problemu. Co jeszcze? Z parowaniem włączamy, raz naciskamy przycisk, kaski się parują. W interkomie jest też radio. Chodzi ok, natomiast no, wymaga dobrego zasięgu, w miarę dobrego nadajnika. No to wtedy faktycznie nieraz jadąc samotnie słuchałem sobie radia. Natomiast w górach na przykład, no to szansa na znalezienie jakiejś stacji jest dosyć mała. Jeżeli chodzi o wodoodporność, mimo że te tutaj łączenia kabelków wydają się takie sobie, no nigdy nie było problemu, wjechałem w bardzo trudnych warunkach czasami, nigdy nie było żadnych tutaj negatywnych skutków deszczu. Ładowarka niestety jest na mikro USB, więc w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko jest na USB-C, no trzeba jednak mieć kabelek USB, mikro USB. Najlepiej jeszcze wziąć ten oryginalny, bo nie każdy mikro USB pasuje. On taki troszkę dłuższy jest tutaj oryginalnie. Część pasuje, część nie, więc trzeba sobie to sprawdzić wcześniej, czy uda nam się to doładować. I teraz tak, jeszcze jeżeli chodzi o na przykład wykonywanie połączeń z interkomu, tym przyciskiem funkcyjnym bodajże raz wciskając uruchamiamy asystenta w telefonie, czyli takie typowe Hi Google, czy tam Siri w iPhone'ie. No i możemy wydać komendę zadzwoń do kogo tam chcemy. Działa to tak, jak to działa w telefonie, czasem dobrze nas zrozumie, czasem nas zrozumie źle, no i wtedy już jest troszkę gorzej. Dwukrotne kliknięcie przełącza nas na Bluetootha, trzykrotne na FM, natomiast jeszcze raz trzykrotne na FM i drugi raz trzykrotne na Bluetootha, a 2 razy właśnie na telefon, na wydawanie komend. Pojedyncze przełączenie na interkom. I teraz tak, jeżeli chodzi o samą kamerę, wydaje mi się, jeżeli chodzi tutaj przede wszystkim o baterię, bo to była taka kwestia, na ile tej baterii wystarcza. I mam wrażenie, że tu jest jedna bateria dla całego urządzenia, mimo że tak z punktu logicznego widać, że jest podzielone, że tutaj mamy część, ten przycisk i ten przycisk to jest interkom, te dwa przyciski to jest kamera. Te dwa przyciski no to dokładnie działają jak Mac 100 M2. W
w tym dołożyli te dwa przyciski i to jest jakby zupełnie inny moduł, totalnie niezależny od siebie, jedynie łączy tutaj dioda w tym kółeczku logikę tych urządzeń. I nie udało mi się stwierdzić, czy to jest jedna bateria, czy dwie, natomiast w jaki sposób jest współdzielona i zarządzana. Zrobiłem test polegający na tym, że uruchomiłem kamerę, zostawiłem tutaj na całą noc na nagrywanie. Producent podaje, że 7 godzin nagrywania jest, no mi nagrało około 5 godzin i bateria padła. Natomiast mimo, że bateria padła i nagrywanie już nie było możliwe, to włączyłem interkom i interkom działał, aczkolwiek poziom prądu był określany przez urządzenie jako średni, co oznacza, że prawdopodobnie przy jakimś tam poziomie już naładowania ten interkom kamera jest odłączana, natomiast zostaje prąd tylko na interkomie. Tak można by to było interpretować. Jeżeli chodzi o zdjęcia, on tam podają, że tam w wyższej rozdzielczości można robić zdjęcia, natomiast przez pstryknięcie, z tego co pamiętam, robiło w rozdzielczości takiej jak kamera, aczkolwiek przyznaję, że tym się za bardzo nie bawiłem, więc tutaj o tym nie opowiem. Nagrywa ładnie w pętli, można to sczytać aplikacją. Działa aplikacja dosyć stabilnie, w przeciwieństwie do na przykład kiedyś kupiłem chiński rejestrator, taki dwukamerowy, w którym też sobie jakiś tam filmik, gdzie aplikacja po prostu to była nędza i porażka. Tutaj to działa dosyć stabilnie i można pobrać filmik, jak i przeglądać. Filmy nagrywane są także z dźwiękiem. Producent się chwali obiektywem Sony. Nie wiem, na ile to tam jest faktycznie chwyt marketingowy, na ile to coś daje. Nagrywa jak nagrywa. Natomiast dużą wadą, zwłaszcza w przypadku, jeżeli masz kask szczękowy, jest to, że ten interkom musi być dosyć mocno cofnięty. Widziałem na innym filmiku, że ktoś miał zwykły, normalny, pełny kask. Ten interkom mógł być troszkę bliżej i wtedy nie było efektu, który występuje u mnie. Mianowicie przez to, że ten obiektyw jest dosyć szerokokątny, w jednym rogu łapie mi kask, czyli cały czas mam w kasku lekko zamazany róg, no właśnie wynikający z tego, że nie za bardzo już było gdzie tym kaskiem podjechać, no bo tutaj już widać, to jest dosłownie pół centymetra, kiedy zaczyna się już szczęka i no nie dało się tutaj po prostu dalej podjechać. Więc jest to minus taki, że no w przypadku kasku szczękowego prawdopodobnie nie uda się złapać czystego obrazu. Jeżeli chodzi o rozdzielczość, tutaj jest, ja mam wersję 3M, tam chyba było 1080, natomiast wyszła nowsza wersja 3MS, z tego co czytałem, to tam jest 2K. Łączymy się tutaj przez Wi-Fi z tym rejestratorem, no i to jest wszystko intuicyjne. Na innym filmie na YouTubie tam inny motocyklista się to ładnie wytłumaczał, więc myślę, że tutaj nie będę tego kontynuował. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten interkom. Największą wadą, tak jak mówię, no, te kabelki. To łączenie jest kiepskie. No, raz, że mi się raz zepsuło, dwa, że często mamy taki efekt, że przestajemy się słyszeć, no i wtedy już wiemy, że trzeba zrobić taki ruch dociskający, bo znaczy, że się kabelek lekko poluzował. Nie jest to bardzo duża wada, ale no jednak jakaś tam wada jest. Także z mojej strony to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć o tym interkomie. Może któraś z tych informacji się Wam przyda. Dzięki bardzo. Cześć. Oczywiście tradycyjnie dodam jeszcze tylko prośbę o suba, lajka, dzwoneczka. Pozdrawiam i zapraszam do filmu.